Furioza Saga Mad Maxa. Jest to tak zwany prequel, czyli opowiada on wydarzenia, które miały miejsce przed filmem Mad Max na Drodze Gniewu. Dlatego dzisiaj powiem Ci, czy ten film mi się rzeczywiście podoba, czy można go obejrzeć bez znajomości tamtego filmu i w ogóle jak on się wpisuje w całe to uniwersum Mad Maxowe, bo w tym momencie to już jest 5. film, bo wiadomo, 3 oryginalne Mad Maxy z Melem Gibsonem, film wspomniany, czyli Mad Max na Drodze Gniewu, z Tomem Hardym w roli Maxa Rokatańskiego, a także teraz no, Furioza z Anią Taylor. No i tak się zastanawiałem, bo na Drodze Gniewu zostawiło, tak, jak najbardziej postawiło wysoko poprzeczkę, bo było to rzeczywiście dobre kino. Czy będzie tak samo tym razem? Fabuła tylko i wyłącznie w skrócie, w wielkim zarysie, więc mamy kilkuletnią Furiozę, która zostaje porwana. Jak najbardziej porywają Dementus, w tej roli Chris Hemsworth, no i potem się już dzieją rzeczywiście jej losy, trafia z jednych rąk do drugich, można powiedzieć, i tak dalej, rośnie, dorasta, w końcu staje się Anią Taylor-Joy. No i okej, taka jest rzeczywiście fabuła. Może nie jest super zbyt rozbudowana, ale to akurat nie o to chodziło w tym filmie. W tym filmie rzeczywiście, jeżeli chodzi o fabułę, to raczej nam chodziło o to pokazać drogę, jaką ona przebywa, prawda? Ja specjalnie na potrzeby tej recenzji nie odświeżałem sobie wcześniejsze części Mad Maxa, mówię, zobaczę, bo sam George Miller, czyli reżyser, powiedział, spokojnie, nie trzeba znać Na Drodze Gniewu, można spokojnie obejrzeć Furiozę jako film, który jest no solowy, aczkolwiek jeżeli będziesz miał odświeżoną oczywiście Na Drodze Gniewu, film Na Drodze Gniewu, no to wyłapiesz więcej smaczków. No ja rzeczywiście stwierdziłem, nie, dziękuję bardzo, zobaczymy jak to będzie, aczkolwiek kilka rzeczy przypomniało mi się i czekałem tylko kiedy się wydarzą, kiedy się staną. Rzeczywiście mamy Furiozę, która jest no małą dziewczynką, jest zabrana tam z matki, z domu, jak zwał, tak zwał, od matki z domu. No i potem się dzieje, rzeczywiście dużo się dzieje w jej życiu. No nie rozpiszę tutaj, no można się łatwo domyślić, no ten cały świat, no film po raz wtóry kręcony w Australii, udało się tym razem, nie tak jak przy okazji poprzedniej części, rzeczywiście no nie rozpieszcza, mamy rozbudowany ten świat, to jest bardzo ważne, ponieważ no my do tej pory mieliśmy tego Maxa, co było w poprzedniej części była Cytadela, no i jeździliśmy po tych bezdrożach z miejsca A do B, gdzieś tam jakaś wioska czy coś, o proszę bardzo, tutaj wydobywają ropę, benzynę, coś się uda zrobić, a tutaj w tym momencie dowiadujemy się dużo więcej, nie tylko sam świat Furiozy, ale również i cały ten świat no Mad Maxowy, że tak powiem, sobie rośnie. Mad Max, tu od razu zdradzę, nie pojawia się w tym filmie. No nie ma Maxa Rokatańskiego, zresztą takie było założenie od dnia pierwszego, a podoba mi się to rzeczywiście jak ta Furioza ewoluuje. Bo mamy ją no tą niewinną dziewczynkę na początku, później jest już twardą młodą kobietą, aż w końcu dorosła kobieta, imperatorka Furioza, która dokładnie wie czego chce, co, gdzie, jak i kiedy. Nie powiem Ci w którym momencie film się kończy, czy jeszcze pomiędzy tym filmem a Drogą Gniewu coś jeszcze powstanie. Ridley Scott pewnie to było jego, to jeszcze by zdążył nakręcić 20 filmów pomiędzy jednym a drugim. Aczkolwiek pojawia się, no, on się nazywa Pretoriusz Jack, Pretorianin właściwie Jack. To jest taki archetyp Mad Maxa, powiedzmy cichy, nic nie mówi, ale po prostu jak trzeba coś załatwić, to załatwia. Więc rzeczywiście jest dobrze i fabularnie film ma momenty, że się dłuży. Naprawdę oglądałem tak i powiedzmy pierwsza połowa, bo film jest podzielony w ogóle na rozdziały, można byłoby rzec. Trochę one rozbijają, naprawdę, trochę rozbijają całość narracji. Wolałbym, żeby po prostu było jedno i drugie, ewentualnie gdzieś tam napomknięte, bo jest narrator, jak bardzo często to w Mad Maxie ma miejsce, gdzie tam po prostu byłby tylko i wyłącznie narrator na zasadzie, o proszę bardzo, teraz przechodzimy, będą teraz rubieże, te Westlands i tak dalej, i tak dalej. No ale jakoś tak to jest. Film tak w środku troszeczkę siada napięcie, ale później mamy wynagrodzone to, jak to jest zrobione. Ale odnośników do Maxa też jest jak najbardziej dużo, ponieważ mamy tak, będzie, że zostaniesz ze mną, a zrobię z ciebie wojowniczkę szos, czyli druga część Mad Maxa chociażby. Mamy oczywiście ten charakterystycznego kulejącego gentlemana, tak właśnie jak to robił Max Rokatański i tak dalej, i tak dalej. Nie będę oczywiście zdradzał, bo to nie jest o Maxie, a o Furiozie. Jeżeli chodzi o sprawy wizualne, to jest George Miller. Film jest przepiękny. Naprawdę film jest cudownie nakręcony. Rzeczywiście wszelkie te, oprócz tego, że pejzaże są świetne, no to auta,
te pojazdy, jak one wyglądają, ludzie, jak są przedstawieni, pokazani, no to jest coś niesamowitego, to rzeczywiście jest coś pięknego, bardzo film kolorowy, mimo że się akcja rozgrywa na pustyni, ale jest rzeczywiście świetnie zrobiony, nie ma znaczenia, czy mówimy o burzy piaskowej, czy mówimy o tym potwornym samochodzie, który tam powiedzmy ma przewozić różnego rodzaju rzeczy. Wszystko jest wycyzelowane, pojawiają się dosyć fajne, nawet mój ulubiony facet grający na gitarze tam gdzieś z przodu auta pojawia się tak na, wiesz, to jest takie pojawienie się na mrugnienie, mrugniesz okiem i już go nie zobaczysz. Ale rzeczywiście wizualnie to jest majstersztyk, naprawdę mogę powiedzieć w tym momencie, że ten film powinien się bić o Oscary, jeżeli chodzi o efekty specjalne, o charakteryzację, bo to jest scenografia, bo to jest rzeczywiście coś pięknego, jak to wszystko wygląda, tylko oglądałem i tylko było, to tak też można, okazuje się, że tak rzeczywiście też można, jest to rzeczywiście fajna sprawa i można by się zastanowić, ale dobra, skoro fabuła jest fajna, skoro wizualnie jest cudownie, to czy będzie coś może, wiesz, czy będzie jakaś łyżka dziegciu w tej beczce miodu? No niestety będzie, rzeczywiście, będzie łyżka, bo o ile film jest piękny, fabuła jest w porządku, ale to nie, wydaje mi się, nie tego oczekiwaliśmy. Dostajemy tę furiozę i te wszystkie rozdziały i wydaje mi się, że w pewnym momencie sam Miller się pogubił. Mówi, że nie, ponieważ teoretycznie, a przynajmniej tak mówił w wywiadzie dla Variety, powiedział, że kiedy kręcili Mad Max na Drodze Gniewu, no to niestety mieli przestoje, tak? Musieli czekać z pewnymi rzeczami, więc zanim film jeszcze powstał, oni już zaplanowali razem ze scenarzystą, że okej, to Furioza, będzie ona w tym momencie działo się to i to, ale my musimy wiedzieć, jak ona tam doszła. Jak do tego się stało, więc cały ten film, cały scenariusz filmu Furioza, saga Mad Maxa był już gotowy, zanim właśnie był gotowy jeszcze scenariusz do filmu Mad Max na Drodze Gniewu. Tak to rzeczywiście było. I to nie jedyny, ponieważ również wypisano, co się będzie działo z Furiozą, ale również pisano, co się działo z Maxem, z Mad Maxem. Dlatego za chwilę powiem o tym, że będzie kolejny film z tej serii. I scenariusz do filmu Wasteland już jest gotowy. I rzeczywiście oni już wiedzieli. Sam Miller powiedział, każdy z ekipy, cała ekipa dostała scenariusz, żeby wiedzieli, na co się przygotować, żeby jak to wyglądało. I rzeczywiście no to widać, że jest płynność. Jak najbardziej jest płynność. Musieli tak oczywiście zrobić, no bo to widzisz, tutaj chcę powiedzieć, ale nie mogę, bo nie chcę tobie zdradzić fabuły, bo rzeczywiście jest ona intrygująca. W każdym razie dokładnie wiedzieli, dokąd zmierzają, od A do Z, dokładnie wszystko było rozrysowane i rozpisane, ale wydaje mi się, że fabularnie, opowieściowo, jeżeli tak można użyć takiego zwrotu, ten film się gubi w pewnym momencie. Nie bardzo wiadomo, czy oni tutaj chcą opowiedzieć o tej wojnie, niech tak będzie, bitwie powiedzmy gangów, bitwie wyrzutków, pozostałości po tej wojnie nuklearnej, czy jak zwał, tak zwał, czy rzeczywiście nasza Furioza ma tam zejść na plan drugi, czy chcemy opowiedzieć o tym, jak ona dąży, ażeby zemścić się za to, co się jej stało, bo rzeczywiście nasz Dementus, czyli Chris Hemsworth, jest za to odpowiedzialny i w pewnym momencie jest takie pomieszanie z poplątaniem i nie bardzo wiemy, w którym momencie, dokąd mamy zmierzać, jak to będzie rzeczywiście wszystko wyglądało i trochę się rzeczywiście gubi reżyser. Tak w połowie filmu jest takie 30-40 minut, bo film jest ponad 2 godziny. Gdzie tak zastanawiamy się, ale co tutaj się teraz wydarzy? Czy w tę, ale o co, gdzie, jak? No i muszę powiedzieć, że akurat tutaj aż tak bardzo ten film mnie nie przekonuje. To jest cały czas dobre kino. Nie jest oczywiście tak dobre jak na Drodze Gniewu, ale rzeczywiście lepszy jest na przykład według mnie niż Kopuła Gromów. Pod Kopułą Gromów trzecia część z Tiną Turner między innymi. Ale rzeczywiście nie jest to kino. To jest ten problem. Na Drodze Gniewu dało nam pewną poprzeczkę. Powiedział George Miller, super, taki film kręcimy i teraz spodziewaliśmy się podobnego czegoś, a tutaj się okazuje, że niestety. Na dodatek miała pojawić się, oczywiście, że wiemy, że w rolę Furiozy wcieliła się Ania Taylor-Joy. Miała pojawić się Charlize Theron. Było pomysł, ażeby ją odmłodzić, oczywiście komputerowo, tak jak to między innymi Nicka Fury, czyli Samuela L. Jacksona odmłodzono w Kapitanie Marvel. Ale problem był takiej natury, że przy okazji poprzedniego filmu niespecjalnie się jej układały
no, relacje z nią, jej z George'em Millerem i z Tomem Hardym. Tam były rzeczywiście kłótnie i niesnaski i chyba domyślam się, że kiedyś tam Miller sobie pomyślał, ok, no skoro niespecjalnie z nią wyszło, a teraz kręcimy Furiozę i w pomyśle mamy kolejne filmy ze świata Mad Maxa, ponieważ Tom Hardy podpisał kontrakt po Drodze Gniewu, podpisał kontrakt na kolejne 3 filmy, więc teoretycznie jest trylogia. Więc no chyba nie bardzo, chyba po prostu sobie odpuścimy. Poinformował ją o tym, że nie, dziękuję bardzo i zatrudnił Anię Taylor-Joy. I jak będziesz oglądać i pomyślisz, ale ta młodziutka, tam powiedzmy 7-8-letnia, 9-letnia Furioza jest podobna do Ani Taylor-Joy, no po prostu wykapan. No nie no, spokojnie, to po prostu jest tak w ten sposób, że wzięli twarz Ani Taylor-Joy, tutaj już jest naprawdę XXVIII wiek, wzięli twarz Ani Taylor-Joy, odmłodzili ją i nałożyli cyfrowo na małą dziewczynkę. Jakby mogła być duża dziewczynka, no dokładnie wiesz o co chodzi w tym momencie, więc tak to jest zrobione. Furioza, tak, no sama postać jest dobrze, mi się wydaje, zagrana, małomówna, zresztą sama Ania Taylor-Joy powiedziała, że bardzo samotna się czuła, bo ma zaledwie 30 linijek tekstu w tym filmie, założenie celowe oczywiście przez reżysera i jej Furioza mi się podoba. Ona chodzi cały czas, jest wkurzona, zresztą akurat ja lubię wkurzenie, zresztą widzisz na mojej miniaturce, że tak, tutaj to jest, więc musi być i w porządku, nawet tutaj na tym zdjęciu, na tym plakacie jest jak najbardziej wkurzona. Kilku rzeczy nie zrobiono, ale to akurat ze względu na to, że ona oprócz tego, że jest aktorką, to też jest modelką dla którejś tam marki, no i na przykład nie mogła zgolić włosów, a chciała, no ale okazało się, że nie pozwalamy, bo obliguje cię do tego kontrakt. Wiele osób, z którymi rozmawiam na temat tego filmu, bo już jest to w kinach od kilku dni, mówi, że cały film skradł Chris Hemsworth. Rzeczywiście, że on jest niesamowity jako ten naczelny złol, tutaj Dementus, niech to będzie, ale jak dla mnie Dementus jest przerysowany. Jest taka jedna scena, to niczego nie zdradzę za bardzo, kiedy on i jego gang podjeżdżają pod cytadelę, pod jedną, że tak powiem, z baz, no i rozgrywa się ta akcja w ogóle i mówię, to przecież wygląda, brzmi jak pan Kleks. Naprawdę, już tylko patrzyłem, gdzie wyskoczy zaraz Piotr Franceski i zacznie śpiewać, że na Wyspach w Bergamutach podobno jest kot w butach. Tak to rzeczywiście dziwnie wyglądało, taka stylistyka, taka narracja, mówię oczywiście o panu Kleksie tym sprzed wielu lat 80. I rzeczywiście mówię, tak mi się to potem zakorzeniło, że za każdym razem jak ja widziałem tego Hemswortha, no to widziałem, że on jest, próbuje facet, stara się, no Hemsworth ma pomysły rzeczywiście, bo tutaj duży i tak dalej, do niego kindy, bo wielgaśny, ten nohal, celowo oczywiście wszystko jest zrobione, ale nie specjalnie, naprawdę według mnie on przerysował tę postać, nie wyszło to za dobrze, nie wyszło to zbyt ciekawie, na tle Ani Taylor-Joy, tu mamy ją może właśnie dlatego, że jest taki kontrast, wiesz, ona tutaj jest stonowana całkowicie, prawie, że nic nie mówi, a jak już mówi to 2 słowa i wszystko i mamy tego tutaj właśnie Hemswortha, który jest rozgadany, to jest dusza przyjęcia, po prostu super elegancko, rubaszny, tak i tak dalej. Ja chodź ze mną, pójdziemy, zrobimy, będzie lepszy świat, wszystko, mam pomysł, mam plan. No i rzeczywiście może ten kontrast jest zbyt duży, przynajmniej jak dla mnie i nie jestem w stanie naprawdę kupić tego Hemswortha. Kupuję pozostałe postacie, które się pojawiają, które znamy już oczywiście ze świata Mad Maxa, bo jest Immortan Joe, niestety inny aktor, bo wiadomo, że PESEL-u nie oszukasz, no i niestety tak to wszystko wygląda, ale pojawiają się postacie, które znamy z poprzednich filmów, z poprzednich części, tak więc jak najbardziej nie jest najgorzej. Tak tutaj patrzę, właśnie miałem powiedzieć o tej trylogii Mad Maxa, ponieważ Tom Hardy nie chciał podpisać kontraktu na więcej niż jeden film, ale kiedy obejrzał Na Drodze Gniewu, powiedział, że jak najbardziej i podpisano kontrakt na 3 kolejne części. Mówię, w kolejnym filmem, który ma być robiony, czy będzie, to zobaczymy, ponieważ Furioza kosztowała 168 milionów, a naprawdę póki co pierwszy weekend i film poległ w kasach kinowych, niespecjalnie. Także ludzie nie poszli. Wiadomo, że tego jest mnóstwo przyczyn, bo ktoś powie, że niedawno się czas
właściwie świat się zatrzymał i nie chodziliśmy do kin, bo nie można było. Po drugie, na przykład filmy 2-3 tygodnie, teraz już 3 tygodnie są najnowsze dane, 3 tygodnie po premierze w kinie trafiają już na platformy streamingowe, więc ludziom się nie chce chodzić, bo rzeczywiście nie ma po co. A poza tym bilety też są drogie. Widziałem na Twitterze, czy tam na Xie, jak to woli, zdjęcia z Ameryki, gdzie bilety potrafiły być po $30 za osobę. Także po prostu dosyć grubo. W każdym razie, wracając do Mad Maxa, Tom Hardy podpisał kontrakt na trylogię. Jak już mówiłem wcześniej, fabuła do Wasteland jest już gotowa. Wasteland, Bezdroża, jak tam zwał, tak zwał. I ma ona opowiadać, ma to być z drugiej strony tak zwany prequel do tego, co się wydarzyło Na Drodze Gniewu. Czyli akcja filmu będzie się toczyła równolegle do wydarzeń z Furiozy. Ale Furioza jako taka ma w tym filmie się nie pojawić. Może gdzieś tam będzie wspomniane, może te wydarzenia gdzieś tam będą opowiedziane, ale niekoniecznie mi się wydaje. A jeżeli ta recenzja się Tobie podoba, udostępnij ją na swoich mediach społecznościowych, niech się niesie. I chciałbym zobaczyć, bo rzeczywiście Miller pokazuje, że on wie, on zna, bardzo dobrze czuje tego Maxa Rokatańskiego. Nawet jeżeli w pewnym momencie troszeczkę jest za długo, troszeczkę może inna forma powinna być, no to on czuje mimo wszystko. No słuchaj, jeżeli chodzi o wizualia, to ten film jest 1:1 z poprzednim filmem. To jest po prostu identyczne. Tak jakbyś w tym momencie kończysz tamten film, pauza, włączasz ten i to jest dokładnie ta sama stylistyka, ta sama zasadność. No nawet widzisz, bardzo ładnie jest tutaj Anya Taylor-Joy stylizowana na, tak samo jak była Charlize Theron. Więc to wygląda bardzo ładnie. Tak patrzę, co tutaj jeszcze mam napisane odnośnie tego. Tak, jak najbardziej. I czy ten film mogę polecić? Tak, jak najbardziej. Ten film spokojnie można obejrzeć, ale nie jest to dzieło wybitne. Jeżeli na przykład z wszystkich 4 poprzednich części znasz i powiedzmy je lubisz, kochasz, no to mam zagwozdkę. Bo jak mówię, ten film jest gorszy niż Droga Gniewu, ale nie jest na pewno najgorszym w całej serii. To spokojnie Ci mówię, nie ma takiej możliwości. I przygotuj się, że w pewnym momencie, ja wiem, że potrzebna jest w kinie arytmia, tak, że nie może być cały czas akcja, bo po pół godziny będziemy już zmęczeni, znudzeni i nawet nieważne, co by się działo, może sobie znowuż Vin Diesel z samochodem, który ma przyklejoną srebrną taśmą silnik rakietowy, polecieć w kosmos i nie będzie to na nas robiło wrażenia, ale rzeczywiście film potrzebuje być spójny, potrzebuje mieć rzeczywiście pomysł i od A do Z trzeba wiedzieć co, gdzie, jak i kiedy. A tutaj mi się wydaje, że Miller nie bardzo wiedział, czy on chce pokazać drogę Furiozy od początku do końca, tylko i wyłącznie, czy on chce się skupić na Dementusie, czy może on potrzebuje ukazać bitwę tych 3, że tak powiem, baz, bo nie chcę zdradzać więcej, czy może też powiedzmy jej dorastanie i różnie rzeczywiście tego jest. I wydaje mi się, że w pewnym momencie pogubił się, nie wiedział dokładnie, w którym kierunku chciał iść, a dokładnie jak wiemy, jak sobie pójść w 3 kierunki. Jak sobie pójść w 3 strony naraz, no to wiadomo, że się nam nie uda. Zresztą jest taka scena w tym filmie, gdzie pewien gentleman nie tyle co próbuje, ale Dementus rozkazuje jego kierowcom, motocyklistom, żeby pewnego dżentelmena zabrać w 6 stron naraz, więc dokładnie możesz się domyśleć, o co tutaj chodzi. Więc film wizualnie jest cudowny, jest przepiękny, jest ubóstwiam, naprawdę ubóstwiam. Jeżeli chodzi o fabułę, tak, jest w porządku, nie ma problemu. Wykonanie troszeczkę słabiej tutaj jest, rzeczywiście troszeczkę słabiej w pewnym momencie w środku filmu zawodzi oraz aktorsko Chris Hemsworth jak dla mnie przeszarżował. W ogóle napisz mi, bo też na przykład słyszałem, że w Polsce film oprócz tego, że dostępny jest w wersji z napisami, również jest dostępny w wersji z dubbingiem. Daj mi znać, jeżeli oczywiście było Ci dane zobaczyć wersję dubbingową, jak to wyszło, bo ja wiem, że jeżeli chodzi o animację, to my jesteśmy przekoty. Po prostu Polacy dają radę, nie ma problemu z tym. Z filmami takie jest, na dwoje babka wróżyła. Albo się uda, albo się nie uda. Jestem ciekaw, jak to będzie w tym przypadku, więc jeżeli było Ci dane zobaczyć Furiozę w wersji polskiej, czyli z dubbingiem, daj mi znać, czy jest w porządku, czy jest dobrze, czy pokazaliśmy klasę, czy jednak nie, dziękuję bardzo, odpuszczam. Obejrzałam z dubbingiem i muszę teraz sobie obejrzeć po raz wtóry z napisami, bo jednak ten polski, to tłumaczenie, w ogóle dobór głosów, czyli reżyseria dubbingu nie jest super świetna, nie jest super rewelacyjna. Daj mi znać, jak to wyszło, a tutaj na tej liście jest całe mnóstwo ciekawych filmów sci-fi.